Te testy są Wam potrzebne do tego, żeby nie wynajdywać koła na nowo. No nie wszyscy z nas mają taką naturalną umiejętność, żeby zgłębić ten charakter człowieka, nawet takiego, z którymi długo pracujemy. Wam się może wydawać, że dana osoba jest taka i taka, co może się bardzo często mijać z rzeczywistością z jednej prostej przyczyny. Chodzi o to, żeby być coraz lepszym w tych rzeczach, w których jesteśmy dobrzy, a nie żeby starać się być przeciętnym we wszystkim. Jeżeli kupujemy soft i płacimy za niego grube pieniądze, bo chcemy mieć coś, co działa, no to po prostu to działa. Ktoś może powiedzieć, że są jakieś pseudo-psychologiczne bzdury i powinniśmy się zajmować robotą niż wypełniać jakieś testy, jakieś horoskopy. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski I Paweł Rejkowski. Paweł, ostatnio na konferencji Boiling Frogs rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób się rozwijać, w jaki sposób znaleźć swoją pasję i to, co lubimy robić. I jednym z ważnych punktów w tej prezentacji było coś, od czego jesteś specjalistą, co polecasz, co lubisz i co stosujesz od wielu, wielu lat. I to są testy profilowe. To są narzędzia, które pomagają w stosunkowo łatwy sposób zorientować się trochę więcej o nas, o naszych pracownikach. No i są takim dobrym narzędziem dla każdego lidera i dla każdej osoby, która chce pracować nad sobą, nad tym, co robi, nad tym, co umie. I dzisiaj o tym porozmawiamy. No dokładnie. I teraz to jest ważne i od czego przede wszystkim warto wyjść. No to po co? Jakby od powodu i po co byśmy mieli w ogóle używać tych testów? No bo mówiliśmy o tych testach przy różnych okazjach wiele razy. W wielu odcinkach znajdziecie różne strzępki informacji na temat tych testów, na temat profili, na temat tego jakby osobowości. I teraz postanowiliśmy w tym odcinku zebrać to wszystko do kupy, żebyśmy był jeden odcinek właśnie poświęcony tym tematom. I teraz te testy są Wam potrzebne do tego, żeby nie wynajdywać koła na nowo. No bo nie ma nic w sumie gorszego niż zastanawianie się, no dobra, mam tutaj człowieka i ten człowiek coś tam robi. Może być, tak jak w kontekście naszego wystąpienia na Boiling Frogs, może być takim dobrym materiałem na takiego IT dinozaura, który się zasiedzi. No i teraz on jest, powiedzmy, nowy, dołącza do Was. Ty do końca nie wiesz, nie znasz go, nie pracujesz z nim od 4 lat, nie wiesz dokładnie, co on lubi, czego nie lubi, jak się zachowuje, jak się komunikuje, jaki jest jego styl, jakie są jego mocne strony, słabe strony. I właśnie te testy są po to, żeby ułatwić Wam rozpoznanie terenu, powiedzmy, w tą stronę, żeby się właśnie rozpoznać w taki sposób ustrukturyzowany i poparty wieloletnimi badaniami, jak z taką osobą pracować. Warto dodać, że to też nie jest tak, oczywiście to jest bardzo wartościowe do poznawania nowych ludzi, ale również nie wszyscy z nas mają taką naturalną umiejętność, żeby zgłębić ten charakter człowieka, nawet takiego, z którymi długo pracujemy. To nie jest coś łatwego, to nie jest tak, że wszyscy się z tym rodzą. W związku z tym to też jest bardzo dobre narzędzie dla tych z nas, którzy pracujemy z jakimiś ludźmi dłużej, ale nie jesteśmy do końca pewni, co ich motywuje, co jest dla nich ważne, jakie mają talenty. Czasami można to łatwiej zaobserwować, czasami trudniej, czasami to po prostu przychodzi z trudem, żeby takie informacje pozyskać, więc to też jest dobre narzędzie, można powiedzieć, dla każdego. To niepewność jest tutaj bardzo ważna, co Ty powiedziałeś, bo to jest tak, że Wam się może wydawać, że dana osoba jest taka i taka, co może się bardzo często mijać z rzeczywistością z jednej prostej przyczyny. Jeżeli z kimś pracujemy, czy to w firmie, w takiej relacji szef-pracownik, czy nie wiem, może masz swoją firmę i po prostu Ty ludzi zatrudniasz, no to bardzo istotne jest to, że to jest ta płaszczyzna taka profesjonalna. Jest wiele osób, które tak naprawdę wolą się schować jakby za tą otoczką pracy i on jest tutaj, żeby robić swoje. On jest tutaj, czy ona jest tutaj, żeby robić swoje, umawiacie się na 8 godzin, na konkretne zadania, projekty i tak dalej i ktoś robi swoje. I teraz to może nie być właśnie takie proste, zwłaszcza u ludzi, którzy są zamknięci, którzy są tacy bardziej wycofani, aby właśnie te takie mocne ich strony i te ich talenty wyciągnąć tak w sposób taki oczywisty, że to jest takie właśnie proste, oczywiste, tak, ty widzę Cię, patrzysz na człowieka i mówisz, ty jesteś specem od na przykład, nie wiem, od analizy. No tak to nie działa. No właśnie, to przejdźmy już do konkretów. W nas wiele różnych testów, różnych rodzajów testów.
porozmawiajmy o tych testach. Jakie testy mamy dostępne, co możemy się z nich dowiedzieć, jak to w ogóle wygląda? Wiecie co, testów jest dużo. Ja w sumie i na tym odcinku i tak samo właśnie na prezentacji bym się skupił na 2. Z tego względu, że jak zaczniecie ten temat zgłębiać, zaczniecie go analizować, zobaczycie, że te narzędzia tak naprawdę one są bardzo podobne i zbliżone, więc tak naprawdę nie ma większego znaczenia, czy znajdziecie kogoś, kto na przykład się specjalizuje w jednym teście czy w drugim. Dobrze mieć kogoś, kto to prowadzi, jeżeli będziecie chcieli robić to dla zespołu, kto ma właśnie wiedzę, wie jak to wdrożyć, no bo jeżeli nie macie żadnej wiedzy i teraz postanowicie to wdrożyć, no to wymaga nauki. To jest bardzo istotne, żeby to zaznaczyć już na początku, że jakby wejście w każdy taki test, wynik testu, no wymaga doczytania. To są takie raporty, które dostajecie z tych testów, one są bardzo obszerne, bo to jest po tam 60 czy tam kilkadziesiąt stron A4 tekstu z opisem danej osobowości, więc musicie sobie zdawać sprawę już na dzień dobry, że to będzie wymagać po prostu uczenia się i analizowania tych danych i składania tego w całość, więc zdecydowanie łatwiej jest na przykład wziąć kogoś. Teraz czy to będzie, ja używam 2, no to jest właśnie Wealth Dynamics, który używam w całym zespole właściwie od samego początku i wszyscy są przetestowani i to jest świetne narzędzie. Do szczegółów powiedziemy zaraz, a drugą rzecz, którą w sumie używam bardziej personalnie, niektórzy z moich ludzi sobie sami to zrobili i to jest bardzo takie fajne, które tą wiedzę rozszerza, no to jest Clifton Strength, bardziej znany może jako test Gallupa, który Wam pokazuje dokładne talenty, czyli pokaże Wam taką Waszą najmocniejszą 5 najważniejszych talentów, na których warto się skupić, na których warto bazować. Dalej są jeszcze takie rzeczy jak DISC, są testy, ostatnio się otarłem o coś, co się nazywało Person Log, do tego jeszcze są tych narzędzi trochę jest. Korzystaliśmy jeszcze z SDI-a, prawda, i tych narzędzi właśnie trochę jest i warto po prostu sobie jakieś wybrać i się go trzymać. No właśnie, to też damy linki do tych narzędzi, o których Paweł mówił. Kiedy podchodzimy do tego wybierania testów, no to też kwestia ceny jest coś, co bierzemy pod uwagę. Czy są jakieś testy darmowe, z którymi można zacząć od początku, czy to trzeba od razu płacić, no i na które się z nich zdecydować? Są testy darmowe, na przykład to się nazywa RISE chyba, to jest taki test, który jest darmowy, ale tutaj też bym na to uważał, jakby nie oszczędzałbym na tym. Dlaczego? Bo możecie wpaść w taką pułapkę poszukiwania na przykład testów osobowościowych i znaleźć sobie test w formie pytania, jaką pizzą dzisiaj jesteś, nie? Tak. Test darmowy, dostępny w internecie, super fajnie. No i to nie do końca jest sensowne, no bo jakość danego testu no ma jakieś też przełożenie na cenę, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć konkretnie, zdobyć informacje takie, które przełożą się realnie na skuteczną komunikację w zespole, czy skuteczne delegowanie zadań, no to te testy darmowe coś Wam pokażą, aczkolwiek no dużo lepiej za nie po prostu zapłacić, bo na przykład i Wealth Dynamics i Clifton Strength to są testy, które są płatne i przez to, że one są płatne, za tym stoi sztab ludzi, który opracowuje te testy, pracuje nad nimi, usprawnia je. No i to też jest istotne, no bo tak samo jak robimy oprogramowanie, nie? Jak jest open source, no to jak ktoś ma czas i chęci, to może coś tam zrobi, ale jeżeli kupujemy soft i płacimy za niego grube pieniądze, bo chcemy mieć coś, co działa, no to po prostu to działa. Ten Race Motivation Profile, o którym wspomniałeś, czy chociażby narzędzia typu na przykład Moving Motivator, damy do nich linki, no to są takie narzędzia, które można sobie samemu zrobić i dają jakąś informację. Jest to zawsze taki dobry start, jeżeli byśmy chcieli w ogóle zobaczyć, jak to działa. I też Wealth Dynamics ma taką darmową wersję, do której oczywiście damy linka, która pozwala mniej więcej zorientować się, o co chodzi. I wtedy można po prostu zastanowić się, czy chcemy zapłacić, żeby mieć taką wersję bardziej rozszerzoną, która wchodzi trochę głębiej w temat. Bardzo fajnie, że to poruszyłeś, bo Wealth Dynamics to tak naprawdę jest kilka poziomów. To Wam pokażę kwadrat dynamiki, jak to wygląda. I widzicie tutaj różne kolorki, różne strony, różne informacje. No tego trochę jest. I teraz można by było Wealth Dynamics podzielić właśnie na takie 4 segmenty. Czyli pierwszą rzeczą to są właśnie te strony. Tutaj mamy ten kolor zielony, ten szary, zielony, czerwony i żółty w różnych segmentach i ten właśnie test darmowy Wam pokaże, jakby w którym tym obszarze Wy się znajdujecie. I to na początek jest bardzo ważna i sensowna informacja, bo tak jak u góry mamy osoby, które tworzą rzeczy, są bardzo takie właśnie kreatywne, ale niekoniecznie będą dokańczać rzeczy. Na dole mamy, czyli tych żółtych, no to mamy ludzi, którzy są skupieni na czasie. Dla nich to najważniejszy jest czas, bo
lewej stronie, czyli tej naszej takiej najbardziej typowej stronie, jeżeli chodzi o branżę IT, gdzie mamy nerdów, wszystkich właśnie takich wycofanych i czerwonych po prawej, którzy są właśnie tacy bardziej empatyczni. I to jest taka bardzo ogólna informacja, ale już Wam coś daje, już Wam daje jakiś obraz i to jest pierwszy poziom. Drugi poziom to już jest konkretny profil, bo tych profili jest 8 i to też jest ważne, kiedy na przykład byście patrzyli na różne testy, na wyniki różnych testów i informacje, które z nich płyną, które dostaniecie, to bardzo takim dobrym jakby wymiarem, takim wskaźnikiem jest granularność tych wyników. Czyli jeżeli mamy testy takie na przykład jak DISC, które skupiają się na 4 elementach, no to mamy w Well Dynamics tych elementów jest 8, czyli to jest dużo bardziej dokładne. W przypadku talentów Gallupa, Clifton Strength, tam mamy jakby 34 elementy, z czego dostajecie tam 5 tych najważniejszych. Nie? Do tego przejdziemy trochę później. Tak, 34 też możecie dostać, tylko trzeba 100 więcej zapłacić. To jest nieistotne. Tam jest zupełnie inny problem. Także to jest ważne, żeby to było dokładne, bo możecie dostać bardzo ogólną informację, albo możecie dostać bardzo taką szczegółową, wypunktowaną informację. Czyli to jest drugi poziom. Trzeci poziom to jest tak zwane spektrum dynamiki, czyli to jest test, który jest osobny. Go można też zrobić sobie za darmo i Wam też podlinkujemy go osobno. On jest trochę obok, ale ma bardzo duże znaczenie, bo on pokazuje drugi wymiar dynamiki, czyli z jednej strony mamy właśnie profile osobowości, jakby style komunikacji, jakby sposoby bycia, mocne, słabe strony, a spektrum pokazuje podejście do pieniędzy, podejście do finansów i to jest istotne, ponieważ jeżeli nawet będziecie mieli świetnego człowieka, który jest jakby zakopany w kredytach i finansowo nie ogarnia sam siebie, to będzie generować dodatkowe problemy. Więc to też jest istotne. Ten test jest też na tyle fajny, że on pokazuje dokładnie drogę, jak się po tym poruszać i też pokazuje bardzo ciekawą rzecz, że te zasady, które są tej komunikacji z danym człowiekiem, w pewnych momentach one się po prostu wykręcają do góry nogami. I to jest bardzo istotne, myślę, dla każdego z Was, który tym liderem dopiero myśli, żeby zostać w przyszłości, bo kiedy będziecie mieli zespół albo już będziecie mieli zespoły, to wtedy tak naprawdę ten cały świat się wykręci do góry nogami. Także tam to jest takie bardzo otwierające oczy, jak to działa, dlaczego tak to działa, więc zachęcam. I ostatni, czwarty etap dynamiki, to już jest wyższa szkoła jazdy, czyli tak zwane wektory, czyli połączenia dokładnie na takiej linii komunikacyjnej, profil do profilu. Czyli mamy te 8 profili po jednej stronie, po drugiej stronie mamy znowu te 8 profili i teraz jak Ty na przykład będąc kreatorem masz się komunikować z każdym innym profilem. I to już jest bardzo potężne i to już potrafi ułożyć tak fajnie komunikację w zespole, bo to Ci pokazuje dokładnie co masz robić, a czego nie robić. Czyli tak jak my robimy nerd management, to my wiemy jakby jak ze sobą gadać, a nie na zasadzie takiego problemu komunikacyjnego, który jest bardzo często. Tak, to jest często tak, że podchodzimy do ludzi tak jak do siebie, zakładamy, że to, co jest dla nas ważne, to też będzie dla innych osób. I na przykład jeżeli dla nas jest ważne racjonalne podejście do tematu i staramy się racjonalnie wytłumaczyć komuś coś, co dla kogo emocje są ważne, no to po prostu jest skażone na porażkę. I tu podkreśliłeś fajną rzecz, o której kilka razy jeszcze powiemy, że to nie chodzi tylko o to, żeby zrobić ten test, dostajemy wynik i już. Tylko dla każdej osoby, niezależnie czy to robimy indywidualnie, czy w zespole, ważne jest to, że przeważnie jeżeli chodzi o te testy płatne, to tam dostajemy sporo materiałów i narzędzi, które możemy stosować. I w przypadku Well Dynamics chociażby damy linka do bardzo fajnej aplikacji, która właśnie potem pokazuje, jak się powinny komunikować dane profile ze sobą. Tam są jakieś wskazówki, rób to, nie rób tego. Więc to po pierwsze pomaga nam w komunikacji z tymi ludźmi, a z drugiej strony też pomaga na przykład rozwiązywać konflikty. Jeżeli mamy konflikt między dwoma osobami w zespole, wiemy jakie te osoby mają profile, to wtedy można w jakiś sposób je coachować, podpowiadać, w jaki sposób powinny ze sobą rozmawiać, żeby dojść do porozumienia. Tak, bo to jest Well Dynamics jest zbudowane w taką analogię takiej latarni morskiej, która ma po prostu swoje segmenty i obraca się w kółko. I teraz kiedy weźmiemy sobie dwa przeciwstawne profile, co jest dość częste, patrząc na przykład na rolę w zespole, czyli jest duża szansa, że kim innym będzie menadżer, czy szef, czy product owner, zupełnie z drugiej strony prawdopodobnie będzie ktoś z IT. I to jest jakby powód tego, że
no my bardzo często się nie dogadujemy, no bo nikt nas tego nie uczył, jak się dogadywać właśnie z tą drugą stroną. A to jest taka bardzo fajna analogia, że możecie sobie wyobrazić tak, że wy sobie stoicie przy tej latarni morskiej i teraz na przykład wy patrzycie na morze, gdzie jest ładna pogoda, świetny zachód i w ogóle wygląda pięknie, a ktoś, kto jest właśnie tym profilem przeciwstawny, on patrzy w drugą stronę na akurat śmietnik hotelowy i według niego, będąc w tym samym miejscu, w tej samej sytuacji, on będzie widział, że po prostu sytuacja jest fatalna, masakryczna, beznadziejna, a wy będziecie widzieć zupełnie coś innego. No i to właśnie o to chodzi, żeby teraz to zrozumieć, zaakceptować i po prostu poruszać się w ramach tego. Dzięki takim testom można dużo łatwiej wejść w buty drugiej osoby i zrozumieć właśnie o co jej tak naprawdę chodzi. No właśnie, a powiedz teraz trochę o Clifton Strengths, bo wiemy, że tam są, jest tam pewien haczyk, który ty zawsze podkreślasz i jest bardzo ważny. Tak, Clifton Strengths, czyli test Gallupa, on jest zupełnie innym testem. On jest testem, który ma chyba 160 pytań. Macie na to, nie wiem, chyba pół godziny. Ogólnie jest tak, że macie 30 sekund na odpowiedź. Czyli on sprawdza takie właśnie odruchy, takie naturalne. Co intuicyjnie nam Intuicyjnie, przychodzi. tak. No bo chodzi właśnie o to, żeby wyłapać te wasze talenty. No i teraz macie dwa typy raportów z takiego testu. Jest raport, taka właśnie wasza pierwsza piątka i zdecydowanie polecam robić to. I też jest drugi raport, czyli tak zwany raport pełny, gdzie dostajecie 34 talenty uszeregowane. One są pogrupowane w takie 4 grupy i uszeregowane od tych, które są waszymi najlepszymi, takimi najmocniejszymi talentami, do tych, które są najgorsze. I właśnie ta pułapka, o której ty wspomniałeś, no to jest to, że nas nauczyli, że my musimy się tak naprawdę poprawiać te rzeczy, w których jesteśmy najsłabsi. No to tak było już w szkole od podstawówki, kiedy na przykład nie lubiliśmy polskiego, czy nie lubiliśmy jakiegoś przedmiotu i w ogóle nas to w ogóle nie interesowało, no to nas gnębili, że musimy to umieć, musimy to poprawiać, bo inaczej nie zaliczymy roku i będziemy mieli problemy. Dostaniemy tam złe oceny ze sprawdzianu. No to jest bez sensu. W przypadku talentów musimy się skupić na tej pierwszej piątce, idąc od góry, czyli patrzymy, jaki ten talent jest wiodący, który jest na pierwszym miejscu i to powinna być podstawa waszej tak naprawdę profesjonalnej kariery i ułożenia waszej takiej właśnie idealnej ścieżki rozwoju, gdzie na tym powinniście się skupić, bo to będzie proste, to będzie naturalne, to będzie wam sprawiało frajdę i po prostu tak moim zdaniem powinno być, no bo pracując jakby na przekór samemu sobie, no to do niczego to nie prowadzi dobrego. Tak, chodzi o to, żeby być coraz lepszym w tych rzeczach, w których jesteśmy dobrzy, a nie żeby starać się być przeciętnym we wszystkim. Wiadomo, czasem może się przydać taka świadomość, ale właśnie chodzi o to, żeby nie kusiło nas, żeby wtedy nadganiać wszystko, co tam jest w tym ogonie. Chociaż dobrze wiedzieć czasami, bo też może to się przydawać z punktu widzenia tego podejścia job crafting, czyli takiego dostosowywania tych zadań, które robimy, tego środowiska pracy, że mając świadomość, czego nie lubimy, albo możemy starać się to zdelegować, albo możemy starać się jakoś zmienić te zadania, albo chociażby mamy świadomość taką, że po prostu pewne rzeczy nam słabo przychodzą, ale jeżeli musimy je zrobić, no to trzeba poświęcić więcej czasu, czy więcej skupienia, czy trochę więcej pracy po prostu w to włożyć. Ta świadomość to jest takie słowo klucz, bo po pierwsze to musicie być świadomi jakby sami siebie, czyli jeżeli byście robili taki pełny test Gallupa i teraz właśnie byście zobaczyli, że na przykład analiza to jest coś, co macie na ostatnim miejscu, tak jak ja i w sumie aby wypadało, żebyście przeanalizowali wasze projekty, pracę waszego zespołu, czy na przykład to, w jaki sposób funkcjonujecie i to usprawnili. I teraz jest problem tego typu, że ta świadomość, że to ja jestem tego świadomy, ale jestem też świadomy, jak to działa. Jak działają te mechanizmy, po co one są. I myślę, że to jest dużo ważniejsze niż świadomość jakby tego, w czym jesteście najsłabsi, z tego względu, że jakby to jest kolejny taki etap rozwoju. Nie będziecie, nie wiem, biegać ultramaratonów, jak dopiero nauczyliście się chodzić. To nie ma sensu, można sobie co najwyżej zrobić krzywdę. I właśnie dlatego lepiej się skupić na tej piątce, nawet olać ten pełny raport, bo raz, jak powiedziałeś, oszczędność, tak, będzie taniej, a z drugiej strony macie tylko tą informację, którą tak naprawdę jest dla was najważniejsza i nie musicie nawet myśleć nad tym, co tam jest z tyłu, bo to wy możecie jakby patrzeć naprzód, a wasza podświadomość będzie patrzył, ja tu jestem najgorszy w tym i muszę to podciągnąć. I to jest bez sensu, bo czas macie ograniczony i możecie go poświęcić albo na to w czym jesteście dobrzy, albo na to, w czym jesteście beznadziejni i co najwyżej
może będziecie trochę mniej beznadziejni, ale będzie wymagało to masę czasu, masę energii i tak naprawdę to jest taka prosta droga do wypalenia, do jakby zmęczenia się swoją pracą i zmiany wszystkiego. No i tych utraconych możliwości, które moglibyśmy osiągnąć, kiedy byśmy robili to, w czym jesteśmy naprawdę dobrzy. Jeżeli byśmy chcieli to wdrożyć w zespole, no to musimy przekonać zespół do tego, że to jest wartościowe. Ktoś może powiedzieć, że to są jakieś pseudo-psychologiczne bzdury i powinniśmy się zajmować robotą niż wypełniać jakieś testy, jakieś horoskopy. Wiesz co, no to jest przede wszystkim, jeżeli jest takie podejście, taka mentalność w zespole, że to jest w ogóle B i w ogóle to jest takie testy, to w ogóle jest bzdura, no to możecie pójść brutalnie i powiedzieć po prostu, słuchajcie, to HR wymyślił, to nasz HR wymyślił, to jest ich bzdura i po prostu zwalić na kogoś winę, że to nie wy wymyśliliście, że teraz mają robić jakieś testy, jeżeli oczekujecie, że tak będzie, bo oni wtedy stwierdzą, no dobra, okej, no trudno, no to jak tutaj jakaś, nie wiem, następna ankietka od HR-ów, dobra, zrobię, niech będzie. Jedyne, co jest ważne, jeżeli ty będziesz chciał wdrożyć, wdrożyć takie testy w zespole, no to jest to, pokazać, że no dobra, no mamy to, możemy zrobić i żeby ludzie to zrobili po prostu szczerze, tak jak jest. No bo jakby ściemniać w takich testach, na przykład no tutaj Clifton jest dużo fajniejszy, bo w Cliftonie się nie da ściemniać, nie ma takiej opcji, tam nie ma czasu na to. Natomiast zrobienie testu z Valve Dynamics, no już jakieś tam pole, jakby nie ma tam ograniczenia czasowego, więc ktoś może sobie myśleć, a może sobie to zaznaczę, a może to sobie zaznaczę. Więc jakby taką główną wartością to jest jakby taka informacja osobista dla ludzi, dla zespołu, dla każdego z osobna. Czyli to nie jest po to, żeby tobie jako menadżerowi czy komuś z HR dać jakąś tam informację. Tak naprawdę najważniejsza i właściwie bezcenna informacja płynie właśnie dlatego, kto ten test zrobi, więc to jest jedyna rzecz, którą bym przypilnował, żeby po prostu, że już jak ktoś podejdzie, nawet tak już od niechcenia, bo to HR-y tam by chcieli, to żeby podejść do tego po prostu uczciwie. Zrobić ten test według tego, jak jest, a nie sobie wymyślać, jak by się chciało, żeby było, bo to jest kluczowe w tym, żeby ten wynik miał sens. Tak, ważne, żeby podkreślić tę korzyść właśnie. Mieliśmy taką sytuację, że u nas w firmie robiliśmy takie testy i wiele osób było sceptycznych, nie za bardzo chcieli to robić i też właśnie uważali, że to są jakieś bójdy, ale mieliśmy dobrą trenerkę, specjalistkę właśnie certyfikowaną, która podkreśliła te korzyści i potem od razu pokazała, omawiając wyniki tego testu, właśnie w jaki sposób to ułatwia komunikację, w jaki sposób to ułatwia współpracę. I nagle się okazało, że wiele osób, które nie widziały tej korzyści, potem zaczęły po prostu używać tego. Niektórzy nawet sobie drukowali te wyniki i to było jeszcze w czasach, jak byliśmy w biurze, wieszało gdzieś tam przy swoim biurku, żeby ten, kto przychodzi, wiedział, z kim ma do czynienia, z jakim kolorem tego profilu, no i wtedy w jaki sposób należy rozmawiać z tą osobą. Tak, i to jest właśnie świetne, nie? Żeby tego używać, bo tu są dwa wątki, nie? Właśnie z jednej strony rola takiego trenera, czy kogoś z zewnątrz, kto może poprowadzić i pokazać właśnie korzyści i sens tego wszystkiego. Z drugiej strony, no to właśnie, bo inaczej to spadnie na was. Czyli jakby tutaj próba gdzieś tam przekonywania ludzi na siłę, że to jest coś, co nam pomoże. Może się nie udać, jeżeli będziecie chcieli właśnie wbijać to młotkiem, nie? Dużo lepiej właśnie pokazać, po co to jest. Czyli na zasadzie, słuchajcie, macie wieczny problem ze Stefanem. Każdy myśli, że nie wiem, że Stefan to taka po prostu urodzona menda, bo nic się nie da się z nim dogadać. A tak naprawdę to narzędzie dokładnie pokaże, że nie, Stefan po prostu jest lordem i z nim się po prostu zupełnie inaczej rozmawia. I w tym momencie cała komunikacja może pójść naprawdę dużo lepiej. Ja na przykład jedni z najlepszych ludzi u mnie w zespole to są ludzie, którzy mają profil totalnie przeciwstawny do mojego, z którymi naturalnie ja nie powinienem być w stanie się dogadać. A właśnie dzięki tej wiedzy i tej umiejętności poznania tych profili, właśnie sposobów komunikacji, co robić, czego nie robić, jak to powinno wyglądać, plus ich mocne, słabe strony, plus ich talenty, no to daje tak, że pracujemy razem ze sobą już ponad 4 lata i ta współpraca jest po prostu świetna. A co w sytuacji, kiedy, no załóżmy, że nasza organizacja nie wspiera tych testów, nasz szef też nie jest to przekonany, czy jest sens po prostu zrobić coś takiego dla siebie? Zdecydowanie tak. Nawet w sumie wtedy lepiej można od siebie zacząć, bo robicie wtedy taki test dla siebie, wczytujecie się w ten wynik, patrzycie co to jest i zaczynacie to stosować po prostu w praktyce. Takim naturalnym efektem też ubocznym jest, że jeżeli nawet zrobicie to sami dla siebie, to raz, że
no to jest chyba najbardziej istotne też, żeby mieć właśnie świadomość samego siebie, ale też zaczniecie patrzeć na inne osoby właśnie przez pryzmat tego, co właśnie żeście się dowiedzieli i co właśnie żeście sprawdzili na sobie. Będziecie patrzeć na zasadzie, aha, okej, dobra, no to on się zachowuje tak i tak, no to może jest na przykład, nie wiem, tutaj, bo w przypadku Wealth Dynamics, czy w ogóle innych testów, taki pobieżny, to jest tak, że jak dostajecie wynik ze swoim profilem, to macie jeszcze opis wszystkich innych, taki dość pobieżny, żeby właśnie wiedzieć, jak to wygląda, jak wyglądają inne profile, w czym się specjalizują i tak dalej, żebyście mogli to poznać. Jak to poznacie, zaczniecie patrzeć na innych ludzi i już automatycznie, pracując z tą wiedzą, wykorzystując tą wiedzę w praktyce, no to się okaże, że nagle wasze pole też widzenia manewru będzie dużo szersze i wtedy jest dużo łatwiej pójść do szefa, pójść do firmy, powiedzieć, słuchaj, ja sobie zrobiłem, nie wierzyłem w to, wydawało mi się to w ogóle totalną bzdurą, a w ogóle tam, nie wiem, $100 kosztowało, no paranoja, że tam wydać na jakiś tam test. Oczywiście jakieś kody zniżkowe znajdziemy, także tutaj zapraszamy do linków w opisie. I pokazać, że to ma naprawdę sens, ma naprawdę znaczenie. No ale to jest tak jak ze wszystkim. Jak ty się nie przekonasz, że to ci coś da, no to jak masz przekonać kogoś innego? To prawda, dużo też jest literatury, która właśnie pozwala, jeżeli nawet jesteśmy w takim środowisku, gdzie ciężko jest przetestować te osoby, a jednak z nimi współpracujemy. Są takie książki, które promują informacje właśnie, jak rozpoznać jakiegoś rodzaju profile. Ostatnio czytałem książki Thomasa Eriksona, ma takie kontrowersyjne tytuły typu Mój szef jest idiotą, otoczeni przez psychopatów, otoczeni przez idiotów, ale właśnie on tam pisze o różnych profilach i to też jest tak, że samemu też możemy trochę się zorientować, jak rozpoznać osoby o określonych właściwościach, czy to właśnie z tych testów psychologicznych, czy z literatury, bo oczywiście tych jest multum tych schematów i samemu też da się z tym pracować. No poczekaj, bo to nie zupełnie, bo to tak fajnie brzmi. Ja się tutaj nauczę, przeczytam sobie taki raport, przeczytam sobie jedną książkę i już będę tutaj specem w ogóle od interakcji międzyludzkich. Specem to może nie, ale przynajmniej można rozpoznać jakieś schematy. Schematy tak, ale te schematy mają to do siebie, że one mogą cię zaprowadzić w ślepy zaułek. Przez to, co mówiłem na początku, że my spotykamy się często właśnie z tymi ludźmi w naszej takiej kanwie profesjonalnej. I jedni to będą bardzo naturalni zawsze i wszędzie, a inni będą po prostu profesjonalni i oni przychodzą tutaj do pracy, więc ten obraz będziesz miał bardzo ograniczony dla swoich ludzi, będziesz miał bardzo ograniczony pogląd na to i to jest bardzo niebezpieczne, żeby traktować daną osobę jak osobę na przykład o profilu X, kiedy to jest profil Y. To jest bardzo niebezpieczne i dlatego lepiej, jeżeli już na przykład wy sami zobaczycie korzyści dla siebie i byście chcieli to wdrożyć u siebie w zespole, to zrobić właśnie to do wszystkich, żeby przede wszystkim nie strzelać, nie zgadywać, bo szanse, że się pomylicie są duże, a konsekwencje mogą być naprawdę niefajne, bo kiedy na przykład takiego kreatora będziecie traktować jak mechanika, a tam różnica wcale nie jest taka duża, to jednak to, jak się zachowują i to, w jaki sposób komunikować się z tymi profilami i jak ich kierować w ich ścieżce kariery, no to są dramatycznie różne, więc taka pomyłka może po prostu sprawić, że człowiek od was odejdzie wcześniej czy później, będą jakieś konflikty, będą nieporozumienia, więc ja bym na to uważał. No dobrze, ale masz kogoś, kogo nie możesz przetestować, nie wiem, twój szef, ktoś tam z innego zespołu, no to co wtedy? To kupujesz mu token do testu, wysyłasz i nie możesz. Znaczy tak naprawdę to jest kwestia do dogadania się i niektórzy będą tacy, którzy stwierdzą, że nie, ja tego testu nie zrobię nigdy. Mój przełożony też jeden stwierdził, że nie, od strony technicznej mówi, nie, on tego nie zrobi. No to jak ty dobierasz komunikację do niego? Z obserwacji, to już jest właśnie to, co mówisz, nie? Właśnie. Ale uważam to, wiesz, ja z tym pracuję już z 5 lat, może nawet już z 6. Więc jakby ja mam tą wiedzę bardzo dużą. W momencie, kiedy ty jakby zaczynasz, masz, wiesz, jesteś po jednej książce i masz swój wynik, uważam. No dobra, to co możemy polecić takim osobom, które dopiero zaczynają i nie przetestują szefa swojego szefa? Znaczy przede wszystkim zadbajcie najpierw o siebie. To jest jakby tutaj analogia do samolotu. Najpierw zakładamy maskę sobie, czyli najpierw zróbcie test sobie, sprawdźcie jakim jesteście profilem, jakie macie talenty. Nawet jeżeli podskórnie gdzieś coś czujecie. Ja na przykład miałem tak, że ja myślałem, podchodząc do tego testu, że ja jestem zupełnie innym profilem.
I dopiero zrobienie tego testu mi pokazało, że to jestem jednak gdzie indziej, gdzie mi się wydawało. I wczytując się, analizując to, i to też był proces, który dość długo trwał, to właśnie dochodziłem do tego, że nie, to się jednak wszystko zgadza i to ma ręce i nogi i w ogóle rzeczy, które na przykład ja gdzieś tam robiłem, to ja w ogóle ich nie powinienem dotykać. I później wychodziło, że na zasadzie, kurczę, że ja powinienem ten test, czemu ja tego nie zrobiłem wcześniej? To jest taka pretensja, że kurczę, jakbyś wiedział wcześniej, no to byś uniknął wielu problemów, porażek i tak dalej. No i druga rzecz, to nie zmusicie nikogo do niczego. Naprawdę i nawet nie polecam, bo to tylko będzie to, co rozmawialiśmy, nie? Że będą niechętni, będą marudzić, jeżeli ktoś nie widzi korzyści w tym, no to nie zadziała, z tym trzeba się po prostu pogodzić. No dobrze, to co już na zakończenie, co możesz polecić, taki pierwszy krok, który może ktoś dzisiaj zrobić, zaraz po obejrzeniu tego odcinku, żeby skorzystać z tych testów, żeby dowiedzieć się więcej o sobie? Słuchajcie, przede wszystkim wejdźcie na stronę odcinka, tam Wam podlinkujemy ten darmowy test, ten pierwszy test z Well Dynamics, który możecie sobie zrobić za maila, tak naprawdę, przekazanego do autorów. Z tego testu dowiecie się dwóch rzeczy. Dowiecie się, po której stronie jesteście, czy jesteście z góry, z dołu, czy jesteście tutaj bardziej zimowi, czy letni. Tam będzie też to opisane. To jest tak zwany Genius test, czy tak właśnie część, z której strony jesteście. I to już Wam da taką pierwszą część zrozumienia tego i również da Wam taki pogląd, bo tam to jest splecione z testem finansowym, właśnie tym drugim spektrum, czyli tak naprawdę dostajecie właśnie ten pierwszy punkt i ten trzeci punkt z dynamiki za darmo, za to, że poświęcicie trochę czasu i tam wrzucicie po prostu swojego maila. I to Wam już da obraz, gdzie Wy jesteście, z której strony, da Wam to obraz też finansowy i da Wam to, co najważniejsze, też taki plan lotu. Roger Hamilton, który jest twórcą właśnie dynamiki, on to nazywał się jako taki plan lotu, co Wy musicie zrobić, żeby pójść dalej i to zrozumieć lepiej. I po prostu przeczytajcie to, zobaczcie właśnie jak to wszystko wygląda, zapoznajcie się z tym i po prostu zacznijcie to stosować. I w praktyce zobaczycie za jakiś czas, czy to ma sens i czy chcecie dowiedzieć się więcej. Jeżeli będziecie chcieli się dowiedzieć więcej, no to przektrzepcie tutaj tą całą masę, tą całą resztę linków i po prostu zadbajcie o to, żeby poznać samego siebie i później rozszerzyć to też na zespół, żeby oni mogli poznać samych siebie, no bo to jest naprawdę bezcenna rzecz. I wiedzę o właśnie tych różnicach, tych profilach wykorzystać do tego, żeby usprawniać pracę w zespole, żeby ten zespół po prostu działał jak zespół, a nie zbieranina ludzi, która coś tam razem robi. Dobra, dzięki Paweł. Dużo dzisiaj przekazałeś informacji na temat testów profilowych. Mam nadzieję, że nasi widzowie i słuchacze będą mogli z tego skorzystać. Tak, jeżeli będziecie mieli też jakieś pytania, to piszcie śmiało w komentarzach, to chętnie pomogę, bo tak jak Krzycha jara temat notatek i personal management, system, personal knowledge management, to temat właśnie testów profilowych to jest zdecydowanie mój temat, więc też piszcie śmiało, jeżeli macie pytania. Jeżeli będziecie mieli dużo konkretnych takich samych pytań, możemy spokojnie nagrać też kolejny odcinek o to, żeby jakiś konkretny wątek rozszerzyć. A żeby być na bieżąco, zapiszcie się na nasz newsletter, w którym co tydzień przesyłamy informacje o nowych odcinkach. Możecie też nas śledzić na YouTube, zasubskrybujcie się. Możecie sobie ustawiać powiadomienia, żeby dostawać informacje o premierze każdego odcinka. No i cóż, z niecierpliwością czekamy na Wasze pytania i do zobaczenia za wtorek, za tydzień. Cześć! Cześć! Skrzypiące? Tak, Tego stare są takie... kości.